Pierwszą wersję interfejsu tej aplikacji musiałem kompletnie wyrzucić. Później agent podłączył projekt do złego Firebase'a, Reddit usuwał moje posty, w których szukałem testerów, a przy publikacji zorientowałem się, że moja aplikacja nie ma wymaganej funkcji usuwania konta. Mimo tego doprowadziłem aplikację od pomysłu do fazy testów zamkniętych w Google Play i pokażę, jak to zrobiłem. Ale żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle zacząłem budować tą apkę, trzeba zacząć od problemu, który sam mam. Na co dzień studiuję i uprawiam sport. Niestety godziny zajęć i treningów są odgórnie ustalane, więc pojawiają mi się konflikty w planie. Jeśli nakładają mi się treningi i obowiązkowe zajęcia, muszę później nadrabiać jedno albo drugie. A niestety zwykłe kalendarze nie rozwiązują mojego problemu, ponieważ nie mogę śledzić tych aktywności, które pominąłem. A jest to dla mnie ważne, ponieważ muszę niektóre aktywności nadrabiać. Nie mogę również w łatwy sposób przeplanować jakieś aktywności w momencie, kiedy nakładają się na siebie, albo po prostu zaplanować nadrabiania jednego z nich, jak z góry będę wiedział, że na jedną z aktywności nie będę w stanie dotrzeć. To żaden kalendarz nie był mi w stanie w łatwy sposób pomóc zaplanować nadrabiania tych rzeczy. Dlatego jest to bardzo na plus, że jestem idealnym awatarem użytkownika takiej aplikacji, ponieważ mogę testować ją od razu na sobie. Ale to, że dla mnie aplikacja wnosi wartość, nie znaczy, że wnosi ją dla innych, albo jak wnosi, to nie znaczy, że grupa odbiorców, dla której aplikacja może być wartościowa, jest odpowiednio duża. Oraz to też nie znaczy, że ktokolwiek będzie chciał za to zapłacić. Dlatego na samym początku ważne jest stworzenie MVP aplikacji, czyli minimalnej wersji, która sprawdzi moją tezę i jednocześnie nie będzie wymagała dużych nakładów pracy albo większych nakładów pracy. Ona ma po prostu na celu sprawdzić, czy dla kogoś będzie wartościowa i czy ten ktoś będzie chciał za to zapłacić. Więc z szerokiego pomysłu musiałem wybrać te najważniejsze funkcje, które sprawdzą hipotezę produktu. A główną hipotezą jest to, że student sportowiec potrzebuje pomocy w planowaniu i rozwiązywaniu konfliktów. I zakres MVP został podporządkowany tej hipotezie. Więc przygotowałem awatar użytkownika, co nie było ciężkie, bo po prostu musiałem opisać siebie, zakres funkcjonalności aplikacji i user flow. Jeszcze w międzyczasie zrobiłem mały research. Sprawdziłem, czy są aplikacje podobne i wyszło, że nie ma aplikacji skrojonych specjalnie pod niszę student sportowiec. Więc to będzie dobry punkt wyjścia. Jeszcze wydaje mi się, że apka ma potencjał na skalowanie, więc wejście w taką niszę będzie bardzo dobre, bo apka będzie mogła trochę urosnąć, a następnie będzie można poszerzać i uogólniać awatar użytkownika. A z tej szybkiej analizy rynku wyszło, że istnieją aplikacje kalendarze, za które ludzie płacą, które zarabiają bardzo dużo. Jest ich też dość sporo, ale właśnie na tym polegało będzie to skalowanie, czyli wejście do małej niszy, poszerzanie jej, bycie konkurencyjnym na poziomie produktu, na poziomie ceny, na poziomie dobrego marketingu. Więc na tym etapie widzę potencjał do dobrego wzrostu. Więc kiedy już miałem swoje user flow, miałem awatar użytkownika, zakres, co chcę dodać do tego MVP aplikacji, mogłem przejść już do budowania jej. Akurat miałem szczęście, bo kiedy robiłem właśnie research, tworzyłem user flow i tak dalej, pomyślałem, żeby skorzystać z czatu GPT. I nawet rozważałem kupno miesięcznej wersji Plus, żeby sprawdzić właśnie, jak to działa w modelach od OpenAI. Ponieważ na co dzień korzystam z subskrypcji Google AI Pro, którą dostałem jako student na rok za darmo. Ale pracowało mi się świetnie z modelami od OpenAI i akurat miałem szczęście, ponieważ zaoferowali mi darmowy miesiąc właśnie tej wersji Plus, którą chciałem kupić. Na początku pracowałem na modelu GPT 5.5 i zdążyłem z tym modelem stworzyć szkielet aplikacji dopiero. I w międzyczasie OpenAI wypuściło swój najmocniejszy model GPT 5.6 Sol, który działa wyśmienicie i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze działa. Więc tutaj bardzo duże szczęście z tym, że dostałem ten model tak naprawdę za darmo. I byłem w stanie z nim prawie od zera stworzyć całe, bardzo dobrze wyglądające MVP mojej apki. Więc po zbudowaniu szkieletu zaprojektowałem w Stitchu UI i próbowałem je wdrożyć naraz, całe UI.
czyli bardzo dużo, tam było z 30 chyba screenów ekranu i nie wyszło to za dobrze. Musiałem więc podzielić pracę na etapy, jeśli chodzi o wdrażanie UI, ponieważ ten szkielet też wdrażałem etapami i to też nie było takie bardzo skomplikowane, czyli kalendarz, logikę zapisywania aktywności, rozwiązywanie konfliktów, nadrabianie. Z tym wszystkim agent poradził sobie świetnie, ale wdrażanie naraz 30 ekranów UI nie wyszło za dobrze. No ale jak już wcześniej mówiłem, później uratował mnie najnowszy model GPT-5.6 Sol oraz wdrażanie tego etapami. Na początku, jeszcze przed aktualizacją kodeksa i dodaniem nowego modelu, istniały limity 5-godzinne i tygodniowe. Później usunęli te limity 5-godzinne, aczkolwiek chyba usunęli po prostu napis, tak jak teraz myślę o tym z perspektywy czasu, ponieważ tygodniowe limity mi szybciej uciekały, ale się resetowały nie po tygodniu, ale o wiele szybciej. Jeszcze sama aktualizacja dała mi więcej tokenów za free, ponieważ rzeczywiście wtedy wyzerowały się te tokeny. Chyba z 2 razy. Jeszcze właśnie przez te ograniczenia 5-godzinne wykorzystania kodeksa oraz tygodniowe miałem takie momenty, w których nie wiedziałem co robić. Trochę mi się nudziło i stwierdziłem, że stworzę tak na szybko branding aplikacji, czyli taką maskotkę, która będzie towarzyszyła użytkownikowi przy korzystaniu z niej. Tak jak to jest na przykład w Duolingo. Ogólnie miałem pomysł z dwugłowym smokiem, koniec końców ikonka wygląda w taki sposób, jak teraz widzicie na ekranie, ale miałem dużo nieudanych prób stworzenia takiego ogólnego obrazu dwugłowego smoka, od którego chciałem później wychodzić do różnych na przykład emocji tego smoka, do różnych postaw, do ikonki i tak dalej. Obecna wersja ikonki dalej mnie nie zadowala, na pewno ją zmienię, ale to stanowczo wykracza poza MVP mojego produktu. Po prostu to był właśnie moment, w którym miałem te ograniczenia i za bardzo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, więc nie chciałem marnować czasu. Oczywiście też w międzyczasie szukałem testerów, pisałem na Reddicie, ale pisanie na Reddicie bardzo źle wyszło. Tak naprawdę z Reddita wyciągnąłem 2 testerów. Większość moich postów była usuwana, ponieważ albo miałem zbyt młode konto, albo miałem zbyt mało karmy. Po prostu wcześniej nie korzystałem z Reddita i założyłem go właśnie w takich celach szukania testerów, ewentualnie marketingowych. Na pewno muszę się jeszcze nauczyć pisać posty, bo też nie wierzę, że one są dobre, bo niektóre posty albo komentarze miały dość dużo wyświetleń, po 1000 do kilku tysięcy maksymalnie, a nie miały żadnych reakcji czy odpowiedzi, albo miały, ale bardzo mało. Niektóre wręcz miały nawet ujemną karmę. Najlepszym pomysłem, który najlepiej właśnie wypalił i z którego rzeczywiście wyciągnąłem jakichś testerów, to było zaoferowanie tego, że ja będę testował czyjąś aplikację i później po prostu napisałem do tych osób, do których testowałem te aplikacje, tylko że ja właśnie jak wstawiłem posta, że chcę testować aplikacje innych ludzi, to zgłosiły się 4 osoby może. No i większość tego typu postów była po prostu usuwana. No ale to kwestia po prostu młodego konta. Jeszcze próbowałem szukać jakichś keywordów na Google Trends. Też za bardzo nie wiem, jak korzystać z tego Google Trends, dla mnie to było bardzo dziwne. Więc na tym etapie miałem wątpliwości, czy ktokolwiek po prostu będzie chciał korzystać z takiej aplikacji. Ale pomyślałem o tym, że jestem na paru grupkach z AZS-u na Messengerze i po prostu na tych grupkach dałem wiadomość, że tworzę właśnie taką aplikację, która ma pomagać studentom i czy ktoś by chciał mi pomóc ją przetestować. Bardzo chciałbym właśnie przetestować wartość tej aplikacji, niekoniecznie szukanie błędów, bugów i tak dalej, ale właśnie samą wartość. I zgłosiło się bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie dużo osób, tak że bez problemu wypełniłem te minimum 12 osób testujących przez 14 dni, ale w momencie nagrywania tego jeszcze te 14 dni nie minęło. Ale bardzo jestem zadowolony z jakości testerów, jakich posiadam, ponieważ dają feedback, dają pomysły, co by można było zmienić, jak funkcjonalności mogłyby działać lepiej, żeby ta aplikacja była przyjemniejsza w używaniu jej. Takie prawdziwe przetestowanie wartości tej aplikacji dopiero ruszy w październiku, jeśli chodzi o aktualnych testerów, czyli tych, których pozyskałem z grupek na Messengerze, czyli tak naprawdę moich znajomych ze studiów oraz z treningów, ponieważ wtedy dopiero ruszy rok akademicki. Więc jeśli chodzi o przetestowanie wartości wcześniej, takiej prawdziwej, bym musiał poszerzyć charakterystykę użytkownika. Ale czy to zrobię, to w następnym odcinku, bo jeszcze sam nie wiem. Gdy już miałem dogadanych tych testerów, zacząłem proces publikacji aplikacji w Google Play, więc kazałem agentowi zrobić audyt aplikacji i przygotować ją do wrzucenia do Google Play Console. Zostawiłem, żeby agent robił ten audyt przez noc i robił ten audyt przez 7,5 godziny. Nie wiem, co tam się stało, ale jak poszedłem spać, obudziłem się rano, wróciłem, patrzę, on dalej pracuje, nie? To było
Ciekawe, aż się go spytałem, co tak długo. Na szczęście apka update przeszła pomyślnie i mogłem już ją wrzucać do Google Play. Ale niestety przy wrzucaniu zauważyłem, że moja apka nie daje możliwości usunięcia konta, a jest to wymagane w tego typu aplikacjach. Więc musiałem szybko dodać taką możliwość usuwania konta. Wtedy oczywiście zleciłem to agentowi i przez mój błąd w prompcie agent zmienił projekt w Firebase na poprzedni, który wcześniej po prostu sobie testowałem, co sprawiło mi wiele więcej problemów, a zorientowałem się, że Firebase zmienił projekt dopiero wtedy, gdy kazałem wykonać kolejny audyt. Jeszcze przez ten błąd wyniknęły problemy z bezpieczeństwem, ponieważ chyba role w Firebase się poprzestawiały. Dokładnie nie wiem, o co chodzi, ja też tego nie rozumiem, to jednak robił agent. Tutaj muszę zaufać agentowi, ale też nie boję się mu ufać, ponieważ według niektórych benchmarków i rankingów ten GPT-5.6 Sol jest lepszy od Mythosa, który jak wiadomo był zablokowany, kiedy powstał dla normalnych użytkowników i dalej jest zablokowany sam Mythos, jest jego wersja Fable 5, ponieważ Mythos znajdywał bardzo dużo błędów w zabezpieczeniach wielu platform, więc wydaje mi się, że jak porównywalny, ewentualnie ciutkę lepszy model był w stanie wyłapać taki problem z bezpieczeństwem, to wydaje mi się, że go załatał też w dobry sposób. Raczej z tą kwestią będę spał spokojnie. Tym bardziej, że ja sam bym na 99% zrobił to gorzej. Więc po dodaniu opcji usunięcia konta i rozwiązania problemu z Firebase'em, jeszcze sam ręcznie przetestowałem, czy usuwanie konta działa i czy wszystkie funkcjonalności są na miejscu. Na szczęście wszystko działało tak jak powinno. Podsumowując, stworzyłem apkę, znalazłem wartościowych testerów, dodałem ją na Google Play. No jeszcze trzeba poczekać te 14 dni, żeby apka była publiczna i oczywiście mam nadzieję, że ją zaakceptują po tych 14 dniach, więc tutaj też może być różnie. Dalej w następnym filmie plan na dalsze działanie mam taki, żeby stworzyć i wypuścić wersję na iOS-a, już zacząć działać, robić jakikolwiek marketing, dodać dobry paywall i onboarding, poprawiać te wszystkie rzeczy, które przyjdą mi do głowy oraz testerzy zwrócą mi na nie uwagę. Prawdziwy test wartości dopiero nastąpi jakoś w październiku, chyba że uda mi się poszerzyć trochę cechy testerów, ewentualnie już prawdziwych użytkowników, jeśli ten początkowy marketing jakkolwiek zadziała. A w tym filmie to by było na tyle. Na razie.